powiat sławieński, zwany sercem polskiego wybrzeża. To kraina skarbów przyrody złożona z wielu mikroklimatów. Na każdym kroku będą towarzyszyć nam niesamowite widoki i bajeczne krajobrazy. Zobaczymy zabytki będące świadkami historii oraz skorzystamy z szerokiej oferty atrakcji kulturalnych i rozrywkowych. Piaszczyste plaże, rozległe równiny, zielone łąki, rzeki Wieprza i Grabowa to naturalne piękno, jakiego doświadczyliśmy na miejscu. Podczas kilkudniowego pobytu sprawdziliśmy bazę turystyczną oraz jej ofertę rekreacyjną. Zapraszamy na spacer po sercu polskiego wybrzeża. Do najbardziej znanych nadmorskich miejscowości turystycznych polskiego wybrzeża zalicza się m.in. Darłowo, Jarosławiec i Dąbki. To kurorty turystyczne, o których na pewno każdy z Was słyszał. Dodatkowo Dąbki są jednym z najmłodszych uzdrowisk w Polsce. Baza noclegowa jest dostosowana do kieszeni każdego turysty. To nam zajmie trochę więcej czasu niż myśleliśmy. W skład oferty wchodzą wysokiej klasy hotele, ośrodki wczasowe, sanatoria i gospodarstwa agroturystyczne. W ostatnich latach powstało wiele parków wodnych, rozrywkowych czy placówek muzealnych. Dla każdego coś miłego. Nasz spacer zaczniemy od zwiedzania ziemi darłowskiej, stanowiącej swoisty mikroklimat, który na odcinku szerokich nadmorskich plaż sprawia, że należy do najatrakcyjniejszych regionów turystycznych na polskim wybrzeżu. Darłowo jest także ważnym portem morskim. Świadczy o tym choćby fakt, że już w czasach średniowiecza miasto było we władaniu ostatniego wikinga północy, Eryka I, o którym opowiemy w kolejnych odcinkach. Powinniście jednak wiedzieć, że tutejszy zamek książąt pomorskich był siedzibą rodu Gryfitów, a obecnie stanowi siedzibę muzeum z prawie stuletnią historią. Inną, interesującą gotycką budowlą w mieście jest kościół mariacki z 60-metrową wieżą. W nim znajdziemy m.in. sarkofag wspomnianego wcześniej króla Eryka I. Jedyną pamiątką po dawnych obwarowaniach miejskich jest Brama Wysoka. Przejdziemy przez nią udając się na piechotę w kierunku Darłówka, turystycznej dzielnicy miasta. Darłówko tak bardzo upodobał sobie niemiecki cesarz Wilhelm I, że kilkakrotnie zatrzymywał się w dawnym domu zdrojowym, gdzie dziś znajduje się hotel Apollo. Największym atutem Darłówka są szerokie i piaszczyste plaże. W zależności od oczekiwań każdy znajdzie garść piasku dla siebie. Po zachodniej stronie portu organizowane są letnie eventy i plażowe dyskoteki. Idealnym miejscem dla rodzin z dziećmi jest plaża wschodnia z uwagi na naturalne zatoczki spełniające funkcję brodzików o nieco wyższej temperaturze. Darłówko szczyci się nadmorskim klimatem z dużą zawartością leczniczego jodu, plażami oraz portem, w którym harmonijnie rozwija się rybołówstwo i turystyka. Jedyny w swoim rodzaju most rozsuwany można podziwiać w akcji o każdej pełnej godzinie, kiedy rozsuwa się, aby umożliwić statkom wejście i wyjście z portu. W Darłówku znajduje się jedyna w Polsce latarnia zbudowana na planie prostokąta. Latem otwarta jest dla zwiedzających. Na jednym z falochronów zobaczymy gwiazdoblok Xaver, który w grudniu 2013 roku orkan Xavery bez trudu przeniósł w to miejsce. Jest on najnowszym pomnikiem morskiego Darłowa. Zapraszamy! Wracając do Darłowa, ma ono jeszcze inne miejsca, gdzie można miło spędzić czas. To na przykład poczekalnia kultury, w której będziecie mogli wziąć udział w licznych spotkaniach i warsztatach dla każdego, a także zagrać w planszówki podczas odbywających się cyklicznie spotkań. Jest tu także kino Bajka, w którym odbywa się m.in. festiwal filmów skandynawskich.
Dąbki to najmłodsze z uzdrowisk nad polskim morzem, które jest znane i doceniane przez stałych wielbicieli za spokój i ciszę. W tym kameralnym miejscu o poranku obudzi nas szum fal i śpiew ptaków. Powietrze jest tutaj czyste i zdrowe. Mikroklimat w Dąbkach służy leczeniu chorób układu krążenia oraz dróg oddechowych, dlatego sporym zainteresowaniem cieszy się uzdrowisko, do którego przybywają całe rodziny. Już po kilku dniach pobytu poprawimy samopoczucie, wentylację płuc i krążenie. Do dyspozycji kuracjuszy są dedykowane studia urody, w których zadbamy o dobry i zdrowy wygląd. Uzdrawiającą siłę wody poczujemy w strefie spa, gdzie czekają na nas relaksujące seanse saunowe, solanki, łaźnie i masaże. To wszystko sprawi, że nasz organizm zregeneruje siłę, poprawi się krążenie i podniesie odporność. Wyjątkowe położenie Dąbek zapewnia dostęp zarówno do Morza Bałtyckiego, jak i jeziora Bukowo. Szerokie plaże przyciągają turystów, a ich jasne piaski zachęcają do zabawy i spacerów. W znajdującym się przy jeziorze Centrum Sportów Wodnych wypożyczymy rowery wodne lub kajaki. Centrum wypożycza także rowery, którymi odkryjecie zakątki powiatu sławieńskiego. Więcej o atrakcjach Dąbek powiemy w kolejnym odcinku. W Jarosławcu znajduje się największa w Polsce sztuczna plaża, która nazywana jest polskim Dubajem. Nadmorski pejzaż przeplatany jest wysokimi klifami, a urozmaicają go wydmy porośnięte lasami. Symbolem Jarosławca jest latarnia morska zbudowana w samym centrum miejscowości. Przed latarnią stoi pomnik rybaka w historycznym stroju z siecią pełną ryb. Jest on symbolem rybackich korzeni Jarosławca, o których możemy się przekonać oglądając zacumowane na przystani kutry rybackie. W miejscowości znajduje się oryginalnie zaaranżowane Muzeum Bursztynu, a w położonych niedaleko Jezierzanach Galeria Rybacka. Międzynarodowa droga E28 przebiega przez północną część gminy Malachowo. To właśnie przy niej znajduje się jedna z największych atrakcji tej gminy i z pewnością całego Pomorza. To Fort Marian, wyjątkowy na skalę europejską skansen prowadzony przez Mariana Laskowskiego. Miejsce, które powinien zobaczyć każdy pasjonat pojazdów mechanicznych i militariów. W forcie mieści się Muzeum Pojazdów Historycznych, które jest niewątpliwie wizytówką gminy. W swojej kolekcji posiada wiele unikatowych pojazdów wojskowych, m.in. jeepy, ciężarówki, czołgi, a także kolekcję motocykli. W Paprotach, malowniczej wsi w gminie Malachowo, zamiast pszenicy czy ziemniaków rosną labirynty z wierzby energetycznej. Znajdziemy tu nietuzinkową atrakcję. W zielonych labiryntach organizowane są różne gry i zabawy terenowe połączone z edukacją. We wsi Borkowo zobaczymy historyczny grobowiec sprzed tysięcy lat. Zbudowana z ogromnych megalitów konstrukcja składa się z głazów wkopanych pionowo w ziemię, przykrytych 4 głazami stanowiącymi strop. Do dziś nie wyjaśniono tajemnicy transportowania potężnych głazów i konstruowania z nich komór grobowych. Do końca XIX wieku w pobliżu istniał inny grobowiec podobnego typu, ale został rozebrany i splądrowany przez poszukiwaczy skarbów. Jedno z najstarszych miast północnej Polski, o rodowodzie sięgającym XII wieku. Pamiętające czasy, gdy na tych terenach rezydował sławińsko-słupski książę Racibor I. Sławno oferuje turystom nieco inną rozrywkę niż omówione wcześniej miejscowości. Atrakcje Sławna to przede wszystkim spotkania z naturą i historią. Wędrując wąskimi uliczkami odwiedzimy wiele spokojnych i zielonych zakątków miasta, jak na przykład park z rzeźbami Wilhelma Grossa, dawny ogród botaniczny porośnięty niedźwiedzim cząstkiem, kanał miejski oraz urocze plażowisko z sektorem przeznaczonym do grillowania. Kultywujące wieloletnią tradycję miasto może pochwalić się najdłużej działającą w kraju orkiestrą dętą, a od ponad pół wieku corocznie organizuje wielki festiwal orkiestr dętych. W Sławnie można skorzystać z usług jedynego w regionie kina z 2 salami.
Serce polskiego wybrzeża to obszar pokrywający się z powiatem sławieńskim, znajdującym się w województwie zachodniopomorskim między Koszalinem a Słupskiem. Dojazd nie jest skomplikowany i nie wymaga posiadania własnego samochodu, choć na pewno własnym transportem dotrzemy do każdej miejscowości bez przesiadek. Wybierając się autem, kierujemy się drogą krajową nr 6, którą dojedziemy do Sławna lub Malachowa. Z obu miejscowości możemy skierować się do nadmorskich kurortów. W przypadku kolei możemy liczyć na codzienne, bezpośrednie połączenia z wielu miast Polski. Zasubskrybujcie kanał, włączcie dzwonek, aby nie przegapić żadnego nowego filmu. Do zobaczenia.